Cześć wszystkim! Moja znajoma powiedziała mi kiedyś, jeżeli chcesz mieć tatuaż, wybierz sobie wzór i poczekaj rok. Jeżeli po tym roku stwierdzisz, że nadal Ci się ten wzór podoba, to droga wolna. Jeśli nie wiesz, w którym miejscu sobie zrobić tatuaż, to namaluj sobie jakieś rysunki na różnych częściach ciała i zobacz, czy Ci to nie przeszkadza. Uważam, że te rady są naprawdę dobre. Pokażę Wam dzisiaj 4 projekty tatuaży i naniosę je od razu na wybrane części ciała. Pierwszy tatuaż da wyraz mojej dziecinności. Już od bardzo dawna chciałam mieć tatuaż. Fajnie by było uczynić sztukę częścią siebie, tylko że zawsze na przeszkodzie stała mi moja zmienność. Dam, dam, dam! Wiele o tym mówiłam w odcinku Style Challenge na tym kanale i w ogóle jest to mój ulubiony odcinek na tym kanale, tak mi się wydaje, bo są tam jeszcze takie śmieszne scenki i nie wiem, jakoś bardzo mi się przyjemnie wraca do tego filmu. W każdym razie bardzo lubię zmieniać styl rysowania, styl ubioru i nawet mój styl zachowania w zależności od tego, jaki mam nastrój. Bardzo nie lubię monotonności, jednostajności. Wydaje mi się, że już do tej pory powinniście się połapać, jak bardzo lubię zmiany. Taka już jestem. Czasami zdarza się, że w komentarzach pojawiają się Wasze opinie, że się zmieniłam, że zachowuję się inaczej i tak dalej, ale to jest właśnie część mnie. Ja się zachowuję w ten sposób, zmieniam się. Nie wiem, czy pamiętacie odcinek na moim kanale, on jest super stary. Jesteś tym, co oglądasz. W tym odcinku mówiłam o tym, pokazywałam śmieszne scenki, jak to się zmieniam w zależności od tego, jaki obejrzę film lub serial. I ja dalej tak mam. To, co oglądam, ma naprawdę na mnie bardzo duży wpływ. Tak samo, nie wiem, to, co czytam, czy to, jakiej muzyki słucham, to, jak się nastrajam, potem skutkuje tym, że zachowuję się trochę inaczej. Tak, bywam czasem bardzo dziecinna. Lubię nosić kokardki we włosach, lubię się jarać jakimiś uroczymi rzeczami. Lubię jaskrawe kolory, lubię oglądać bajki, czasem śpiewać piosenki z Disneya i lubię puszczać bańki. I tak samo lubię czasem wyzwolić taką swoją ekscytację i mówić do Was z takim zaangażowaniem, mając trochę przejaskrawioną mimikę i coś. I to nie znaczy, że udaję, nie wiem, próbuję się komuś nie wiem, przypodobać, czy coś. To jest takie rozumowanie, którego nie kumam. Ja się tak zachowuję dlatego, że jestem podekscytowana i na co dzień, nie wiem, jestem na pewno o wiele spokojniejsza, ale to, że jestem przed kamerą taka, jaka jestem, wynika z takiej mojej radości i no nie wiem, chyba ekscytacja to jest takie najlepsze określenie na to, co na mnie wpływa najbardziej, kiedy zaczynam nagrywać dla Was. Moje wartości cały czas pozostają takie same. Nie zamieniam się w jakieś małe dziecko, które nie rozumie, jak się zachowywać. Jestem w dalszym ciągu sobą, tylko czasem lubię być na luzie, nie przejmować się jakimiś tam pierdołami i po prostu czerpać radość z tego, że dla Was nagrywam. Ten tatuaż, który widzicie, ma za zadanie właśnie pokazać Wam tą część mojej osobowości. Rany, nie wiedziałam, że malowanie po skórze może być tak trudne. To jest tak trudne, ludzie, tak trudne. Myślę, że mogę wyróżnić u siebie takie 4 główne stany nastroju. Pierwszym była dziecinność i wysoki poziom energii, a drugi z kolei jest tego zupełnym przeciwieństwem. Nazywam to stanem low battery mode, który generalnie występuje u mnie najczęściej. Jestem wtedy spokojna, widać, że zużywam niewiele energii, nie skaczę, nie biegam, tylko taka jestem naprawdę spokojna. Jest to też stan, w którym pokazuję, że potrafię się jednak zachowywać dojrzale. Wtedy na przykład wdaję się z ludźmi w dyskusję na temat moralności, tego, jak trzeba postępować, czy nie wiem, jakieś rozwiązywanie problemów, czy w ogóle jakieś takie normalne, fajne dyskusje, które coś wnoszą. Właściwie to ciężko wyróżnić jakieś takie konkretne zachowania, które sprawiają, że człowiek wydaje się być dojrzały. Nie wiem, czy to jest właśnie spokój, czy może jakaś rozwaga, odpowiedzialność?
Nie wiem, ale wydaje mi się, że mniej więcej takie cechy przejawiam, kiedy mam ten mój low battery mode. Ten projekt tatuażu symbolizuje ten stan i oprócz ikonki słabej baterii chciałam tam jeszcze umieścić jelenia, bo jak wiecie na pewno, jeleń to jest moje ulubione zwierzę i w ogóle to jest chyba taka najdłużej utrzymująca się faza w moim życiu. Faza jarania się jeleniami. Myślę, że jeżeli miałabym zrobić sobie jakiś tatuaż, to pewnie byłby to jeleń, ponieważ już tak długo, naprawdę tak długo podobają mi się jelenie, że gdybym wybierała wzór jeleń 1,000,000%. Cieszę się, że jelenie tak bardzo Wam się ze mną kojarzą i uwielbiam to, jak oznaczacie mnie na zdjęciach na Instagramie z jeleniem albo z jakimś przedmiotem, który ma wzór w jelenie albo ma kształt jelenia. Uwielbiam sobie oglądać te zdjęcia i to jest takie miłe, że kojarzycie to ze mną. Jelenie są dla mnie symbolem spokoju, ostrożności i gracji, a oprócz tego ich poroże bardzo mi się kojarzy z gałęziami, z drzewami, a ja naprawdę kocham i uwielbiam drzewa. Z tego względu na tym projekcie tatuażu widzicie dużo gałęzi. Mój następny nastrój to śmieszkowatość. Zazwyczaj zdarza mi się mieć śmieszkowaty nastrój, kiedy jestem w towarzystwie moich przyjaciół, zwłaszcza Yuki albo Daniela. Ale też może tak na mnie wpłynąć jakiś serial, na przykład Przyjaciele albo teraz oglądam Gilmore Girls. Ostatnio miałam właśnie taki nastrój przy nagrywaniu odcinka typu Polaków na wakacjach. Pomyślałam, że do tego tatuażu pasowałoby wiele różnorodnych, śmieszkowych elementów, które w jakiś sposób by się ze sobą łączyły. Tak swoją drogą, jak już tak dużo mówię o zmianach, to wiem, że ostatnio w każdym odcinku jest inne tło i z kolei też w każdym odcinku rysuję na komputerze, ale to wszystko dlatego, że obecnie jestem na wycieczce w Stanach Zjednoczonych i po prostu nie mam innego wyjścia. W taki sposób muszę nagrywać. Ale już wracam zaraz, lada moment i wszystko wróci do normy. Na tej wycieczce nagrywam dużo vlogów, dlatego jeżeli chcecie zobaczyć, co ja tutaj robiłam, możecie wejść na kanał Olsik Vlog i macie tam vlogi ze Stanów. I nie tylko. Uprzedzam też, że szykuję nowe intro na ten kanał i oprócz tego jeszcze szykuje się zmiana stałego tła nagrywania. Ale to chyba nie powinno Was zdziwić, co? Czwarty nastrój zdarza mi się rzadko, ale uwielbiam go, ale uwielbiam też to, że się zdarzy rzadko. Jest to taki nastrój melancholijny, można nawet powiedzieć smutny, kiedy lubię być sama, z dala od ludzi i wtedy mam czas na to, żeby przemyśleć sobie niektóre sprawy i słucham też wtedy dużo muzyki. Pamiętam, jak mieszkałam w Gdańsku, to lubiłam sobie chodzić nad morze, żeby obejrzeć zachód słońca i wtedy słuchałam sobie jakichś ulubionych utworów albo muzyki klasycznej i rysowałam albo po prostu patrzyłam się na morskie fale i to naprawdę potrafiło mnie tak uspokoić. I chyba wtedy się pojawiały takie najfajniejsze pomysły. Mózg zaczynał tak zupełnie inaczej pracować w taki mega kreatywny sposób. Pomyślałam, że tatuaż przedstawiający ten stan powinien emanować takim spokojem. Dlatego uznałam, że narysuję jezioro otoczone lasem i z tego jeziora będą wydobywały się nutki, które im są wyżej, tym coraz bardziej przypominają gwiazdy. I zaraz. Mówiłam, że lubię taki nastrój, tylko kto normalny lubi być smutny, co? I już od razu odpowiadam. Ja uważam, że właśnie smutek jest niezwykle potrzebny po to, żebyśmy tak zwolnili tempa i zastanowili się nad wieloma rzeczami, ale też dzięki smutkowi potem jesteśmy bardziej w stanie docenić te radosne chwile. Ja jestem osobą, która nie daje się jakoś łatwo przybić i albo jestem w stanie sobie wytłumaczyć sytuację na tyle, żeby móc się z nią pogodzić, albo staram się nie przejmować jakimiś smutnymi rzeczami i po prostu iść dalej, nie zbaczać z obranej przez siebie drogi. No, ale czasem jednak się zdarza, że coś mnie zasmuci, wtedy potrzebuję trochę czasu dla siebie, regeneruję się i dalej jadę, wygłupiam się,
albo mam low battery mode, ale tak czy siak jest wtedy dobrze. Słuchajcie, w ostatnim odcinku prosiłam Was o narysowanie czarnoskórych osób i bardzo się cieszę, że podjęliście się tego wyzwania. Do następnego odcinka chciałabym, abyście zaprojektowali tatuaż. Możecie nawet narysować coś markerem, pisakiem na ręku czy gdzieś i wysłać mi zdjęcie. Ja bardzo dobrze się bawiłam przy tworzeniu tych tatuaży, ale też myślę, że sama nigdy bym się nie zdecydowała na prawdziwy tatuaż, tak jak mówiłam, jestem zbyt zmienna, ale kto wie, może kiedyś mi się to zmieni. Rysunki wysyłajcie albo zdjęcia na osikowa@gmail.com i nie zapomnijcie się podpisać. A my widzimy się za tydzień. Uwaga, jest zmieniona godzina. Od teraz będę dodawała odcinki o 17:45, więc widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45. Pamiętajcie o moim kanale z vlogami. Tutaj macie playlistę z filmami ze Stanów, a tutaj z kolei macie playlistę tych odcinków, o których mówiłam dzisiaj. Może ich nie widzieliście, może widzieliście. Do zobaczenia, pa!